No siemanko, Michu Michalski, tym razem prosto z Bangkoku. Przylecieliśmy tutaj na lekko ponad tydzień i dzisiaj na ulicy coś udało mi się kupić. Mam takie magiczne żelki, będziemy je dzisiaj testować, do tego mamy sporo słodyczy, także będzie ciekawie. Tutaj wam pokażę, mamy taki okraftowany balkon, no ale to jest Bangkok, ewidentnie. Nie kłamię, jakby co. Mam tutaj takiego żelka, o, generalnie bezzapachowy, praktycznie bezsmakowy. Czasami te żelki, czy tam ciastka, to tak lekko podjeżdżają zielskiem. No to akurat takie totalnie bezsmakowe. O, co tu się dzieje? No coś ta kamera świruje. Ale podobno jest zakaz sprzedaży dla turystów, ale normalnie wchodzisz do sklepu, kupujesz, dostajesz menu, wybierasz sobie co chcesz. Ja akurat kupiłem paczkę żelek. Zobaczymy jak to podziała. A few moments Dzisiaj będziemy later. tutaj trochę testować różnych przekąsek, słodyczy i tak dalej. Tutaj mamy takiego makrona. Ten jest akurat blueberry, czyli jagoda. Całkiem smaczne, muszę powiedzieć, ale bardzo słodkie. Tu mamy kolejnego. Ten jest pomarańczowy akurat. Ale są mega słodkie. Smaczne. Smaczne. Bierzemy pod lupę kolejny przysmak. To są jakieś tosty takie z krabem i chyba jajkiem. Więc tak wygląda w środku. Jest trochę suchy, ale dość dobry. Wiadomo, że ten krab pewnie nie jest prawdziwy, ale jest w miarę ok. Dobra, tu mamy kolejne takie cukieraski. Myślałem, że one będą trochę większe. Tu jednego tego są takie małe, pakowane osobno. Smakuwa. Z takim wafelkiem w środku. Dobre te żelki. Dobra, następnym jedziemy takim, to jest Pandan Flavored Rolled Cake. To się nazywa i tu jest taki krem w środku, chyba mi nie złapie ostrości. No ale nic. Opublikowano miliony szokujących dokumentów w sprawie Epsteina, a wśród nich mamy brudy na Elona Muska, Billa Gatesa, Kromskiego poważne oglądam. oskarżenia w stronę Kiedyś były takie rolady w Polsce. I to były takie większe ciasta, to smakuje bardzo podobnie. Tylko one były jeszcze z jakimś dżemem w środku, czy coś takiego. Czasami były zalane czekoladą. To mi coś takiego przypomina. Dobra. Teraz to wszystko jest dobre. Dzisiaj postanowiliśmy się trochę przejść. Idziemy do centrum MBK, gdzie można znaleźć po prostu wszystko. Zobaczymy, czy mają jakieś ciekawe rzeczy. Tutaj są ekipa, modelka i jakieś konie tu stoją, bo tu jest taka ulica no, bardziej zabawowa, bym powiedział. Chociaż w dzień to tutaj się mało dzieje, ale jesteśmy normalnie w centrum. Tutaj możecie zobaczyć, to nie są kobiety. I tam po jednej i po drugiej stronie są bary. Właśnie w tym pierwszym, po prawej, tam chyba same konie są. Przynajmniej tak wyglądają. Zanim wyruszymy w dalszą podróż, trzeba tutaj zajrzeć, coś szamać, później lecimy dalej. Gdzie akurat dużego ruchu na ulicach nie ma. Ale jest w miarę ciepło, ponad 30 stopni. Więc jedziemy ze śniadaniem. U mnie zupa, tutaj jakiś garlic. U mnie już po zawodach. Ale tu widzę, ekipa wjeżdża na grubo. Dobre to masz? Synek, to boli. Tu chyba będę musiał pani pomóc.
Zobaczcie, tutaj można znaleźć wszystko po prostu. My idziemy na górę, bo tam jest elektronika. Bierzemy sobie kawę, ja akurat herbatę. A tutaj już raj, jeśli chodzi o oryginalne podróby. Wszystko. Tu po jednej stronie fotele, po drugiej gry, a tu można jeszcze na masaż sobie wbić. Jo, maseczki różne. Wszystko tu mają po prostu. Po drugiej stronie dentysta. Tu jest generalnie wszystko i zarazem nie ma właściwie nic. Bo to, czego potrzebujesz, to oczywiście nie znajdziesz. Ale popatrzyliśmy trochę na telefony. Telefony są w miarę tanie. Gdyby ktoś potrzebował, to do Bangkoku zapraszamy. Zwrot podatku na lotnisku. Pisz priv. Tu się bitcoinem normalnie płaci. Tu z metra szybka przesiadka do łódki i płyniemy do kolejnego centrum. Tam są jakieś atrakcje podobno. Kosztowało nas 8 batów bilet tutaj, czyli niecałą złotówkę. Płyniemy właśnie rzeką Chao Phraya. To główna arteria Bangkoku, która od setek lat napędza życie miasta. Kiedyś była kluczowym szlakiem handlowym, dziś dalej łączy stare świątynie, lokalne dzielnice i nowoczesne drapacze chmur. Po drodze widać kontrasty. Tradycyjne drewniane domy na wodzie obok luksusowych hoteli i nowoczesnych inwestycji. To właśnie Bangkok w pigułce. Chaos, historia i rozwój w jednym miejscu. Za chwilę dopływamy do Icon Siam, jednego z najbardziej prestiżowych centrum handlowych w całej Azji. To nie jest zwykła galeria. W środku znajdziesz pływający market stylizowany na tradycyjne tajskie targi, luksusowe marki z całego świata i jedzenie z praktycznie każdego regionu Tajlandii. To miejsce zostało zaprojektowane tak, żeby pokazać tajską kulturę w nowoczesnej formie. Trochę jak mini Tajlandia pod jednym dachem i zaraz sprawdzimy, czy faktycznie robi taki efekt, jak oni mówią. Taki posh klimat. Ekskluzywnie. Fajny wystrój. No ale tamto centrum, gdzie byliśmy, to tam są takie znane miejsce, gdzie sprzedają wszystko po prostu, a tutaj jest bardziej taki posh, glamour. No i nie zgadniecie, ale przyjechaliśmy zobaczyć tu tego pieseła właśnie. I co tak śpi. Taki on dość duży jest. Czasami mu się tu ucho poruszy i w sumie to by było na tyle z tej atrakcji. I tu jakieś perfumy sprzedają po prostu i sobie zrobili taką ekspozycję. No, nic specjalnego. Tu jeszcze mają jakieś takie kosmiczne rzeczy. No ale klimat tej galerii niczym Dubaj. Jako ono stopa. Tak. Tu są jeszcze takie rzeczy. Jakieś futurystyczne roboty. Ten się trochę zasmucił. I tu są takie większe chłopy. Powiedzieć, to jest jakaś instalacja artystyczna. Poszukamy, o co chodzi i wkleimy tutaj po prostu. Od razu widać, że to nie jest zwykła galeria. To bardziej pokaz możliwości Tajlandii niż klasyczne centrum handlowe. Na dole masz strefę stylizowaną na tradycyjny floating market, street food, lokalne klimaty i jedzenie z całego kraju w jednym miejscu. Wyżej zaczyna się zupełnie inny świat, luksusowe marki, nowoczesny design i przestrzenie, które wyglądają bardziej jak muzeum niż sklep.
To miejsce łączy dwa światy, autentyczną Tajlandię i globalny luksus. I właśnie dlatego przyciąga nie tylko turystów, ale też lokalnych, którzy traktują to jak coś więcej niż zakupy. Jakie mają ośmiornice. Dużo różności. Nudle, seafood, tu krewety. Przejdźmy się tu naokoło. O nie, wracają. Muszę poczekać na nich. Tu jakie golonki mają. Ja to myślę, że tutaj jakieś pierożki. Bardzo chętnie takiego chicken, pork, shrimp. To mi bardziej odpowiada. Ja mam tu takie. Tutaj mamy jeszcze takie. Co ty tu masz na bogato? Ośmiorniczki jak zwykle. Ty tu zawsze masz jakieś takie. Jak w polskim rządzie. No. No i dobra, trzeba się zawijać powoli. Jeszcze wam tu pokażę, jak to z zewnątrz wygląda. Sporo ludzi tutaj siedzi, jakby na coś czekało. Możliwe, że będą tu jakieś pokazy, fajerwerki czy fontanny, cholera wie. Ale my się powoli chyba zawijamy z powrotem na jakiegoś żelka. No coś tu się niby zaczęło. Pryskają jakąś wodą, ale jak to się rozkręci, to nie wiem. Podobno za 20 minut jest ten pokaz. Tutaj jeszcze takie konie są. O, Maro chodzi. Też go to zaciekawiło. Z siana ulepione. Tu możecie panoramę zobaczyć. Mamy fontannę i jajko. I konie. Mieliśmy trafić na pokaz fontan. No i był, ale dosłownie na chwilę. Kilka minut, szybki efekt i koniec. Trochę niedosyt, bo po takim miejscu można się spodziewać czegoś bardziej spektakularnego, ale sam klimat nad rzeką Chao Phraya robi robotę, noc, światła miasta i ten widok, nawet krótki pokaz w takim otoczeniu ma swój vibe. Dobra, my już po lekkiej kolacji tutaj jednak nie chciało nam się wychodzić i testujemy dalej. Tutaj mam takie ananasowe tarty. Coś takiego to jest. Fajne, bo nie jest bardzo słodkie. Takie 6 na 10. Tutaj teraz mamy jakąś matchę czy coś takiego. To jest pandan z mleczkiem kokosowym. To jest obok. Zaraz będziemy sprawdzać, co to jest. Polaliśmy to tym mleczkiem kokosowym, ale taka średniawka raczej. Powiedziałbym, że takie też 6 na 10. Dobrze, że jest to mleczko, bo tak to w ogóle ta żelka nie ma smaku. Trzeba to widelcem w ogóle jeść albo łyżką. Dobra, to już chyba ostatnia rzecz na dzisiaj. Cheddar cheese. To jest taki krem. Dobra, sprawdzimy, co to jest. To jest ciasto normalnie, z taką gąbką na spodzie. Oszukali nas. Ja myślałem, że to będzie kremowe. Chiffon? Yeah, chiffon. Coś takiego. Chiffon cake with Nie jest zbyt słodkie. cheese. Niby tu jest cheddar, ale... Okej. Do zjedzenia. 7 na 10. Wczoraj testowałem jeszcze takie ciastko.
Ale kurde, nie wiem. Zostawiłem sobie trochę na dzisiaj, a na wczoraj jakoś efekty były słabe raczej. Dzisiaj już się zawijamy z Bangkoku i w ogóle lecimy z powrotem do Wietnamu, do Da Nang. Także też trzeba opróżnić tą lodówkę. I chyba najlepsze, co mogę wam polecić, to są te solone jajka. To jest taki lava cake. Jest super dobry. Najlepszy chyba z tego wszystkiego, co testowaliśmy. Dlatego kupiliśmy drugie opakowanie. No, zapuchnięty jestem. Chyba do 4 nie mogłem spać. Ale pakujemy mandżur, robimy rząd i no, wiadomo. Jestem bardzo ciekawy tego Da Nang, bo życia w mieście już mam po prostu dość. A tam plaża, basen, także mam nadzieję, że będzie spoko. Także zawijamy stąd, żegnamy Bangkok. Znaczy mamy jeszcze kilka godzin do wylotu, bo wylot jest o 6. Musimy się wylogować o 12. Także najpierw jakaś szama, później gdzieś się pokręcimy jak smród w gaciach i do samolotu. No to tyle ode mnie. Zostaw suba, siemanko, pozdrówki, heloszka.